Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. Mamy to, szanowni państwo, mamy to i to nie jedną sztukę, tylko sztuki 3. Uważni widzowie już mogli zauważyć, że te gitarki tutaj sobie stoją i grzecznie czekają. Pozdro Pawełek z Końskich, razem z Andrzejem zresztą, ogólnie pozdro Końskie. W Końskich się wygrywa gitary, nie, wybory, nie wiem jak to tam było. Więc tutaj mamy te główki gibsonowskie w Epifonach. Do tej pory był jeden odcinek raczej taki felietonowaty, bo nie miałem tego w łapach. Natomiast no, mogę dla Was zrobić w tym momencie trzy filmy z tymi gitarami i tak rzeczywiście będzie. I zaczynam sobie od bardzo grubego tematu, z racji na to, że jest, wiecie, cykl sygnaturowy. To jeszcze się pojawi jedna sygnatura, już co prawda z normalną główką i generalnie no ta moja sygnatura jest no niestety nie od Gibsona albo od Epifona, ale też jest całkiem zacnie i jeszcze jedna sygnatura jedzie i ogólnie tak jest, że taki cykl sygnaturowy. W każdym razie to też jest sygnatura, to jest sygnatura Kirka Hammetta. Greenie Kirk Hammett, czyli nawiązanie do gitary, którą Kirk Hammett sobie kupił. Ceny są różne, podobno za okolice 2 miliony dolarów. Oryginalnego Gibola z 1959 roku, który był własnością Petera Greena, który grał w The Blues Breakers z Johnem Mayallem i również w Fleetwood Mac, a później był własnością Gary'ego Moore'a od Still Got the Blues i on również grał na tym zespole Thin Lizzy. Teraz gra ten Gibson normalnie w metalice. Kto widział odcinek o znaczy o sklepie Gibsona w Londynie, to widział, że tam stała taka replika, taka totalna replika tejże właśnie gitarki. Nawet, wiecie, z każdym zadrapaniem odzorowanym. Oczywiście można sobie kupić za okolice 14-15 tysięcy sygnaturę Kirka Hammetta Greenie od Gibsona, ale no też poszli ludziom tutaj na rękę w jakimś tam sensie i wypuszczając tą linię tych gitar i wypuszczając te Epifony z główką gibsonowską, no postanowili, że wypuszczą również Greenie. Ta gitara nie jest tania, ta gitara kosztuje okolice 7000 zł, ale no z reguły jest tak, że sygnalowane gitary są troszeczkę droższe. Tutaj nie jest tylko tak, że płacimy za to, że jest główka gibsonowska, bo w tej gitarze są gibsonowskie przetworniki identyczne jak te, które są w amerykańskiej wersji Green. Są to specjalne greenbackery. Zaraz też opowiem o nich tą oczywiście historię, co to tutaj jest. No i generalnie no jest to trochę lepszy Epifon tak naprawdę i ogólnie ta linia tych instrumentów jest troszeczkę inna niż te Epifony takie po 3000 zł mniej więcej i w każdej z nich dostajemy te gibsonowskie przetworniki, w każdej z nich dostajemy po prostu tak troszeczkę więcej, troszeczkę bliżej tego Gibsona niż w takim normalnym Epifonie. I o ile ja powtarzam, że te Epifony po 2500, te po 3000 zł bardzo się ostatnio poprawiły i większość z tych, które mieliśmy w rękach w serwisie bądź przewinęły się przez kanał, to były bardzo fajne instrumenty. O tyle no tutaj jest troszeczkę więcej. Epifon najprawdopodobniej w tym momencie po prostu zastępuje totalnie taką bardzo tanią linię Gibsonów, chociaż tanie Gibsony też są, no bo mamy tam chociażby schowanego też Moderna, ale on jest zupełnie inny, o nim też będzie odcinek. Chodzi o to po prostu, że no już chyba nie będzie tych wszystkich LPJ-ów, chyba już tak średnio jest z tributami i chyba takie najniższe w tym momencie to są właśnie Studia i Moderny. Nie wiem jak jest z tymi tributami, ale nie widziałem nowych tributów, chociażby w tym sklepie w Londynie chyba nie było. Więc wydaje mi się, że po prostu tą linią tych Epifonów z tą główką Gibsona, które oczywiście już na przykład na rynku japońskim wiele lat
się pojawiały i to nie jest tak, że jest to nowy wymysł, no po prostu weszły na rynki amerykańskie i na rynki europejskie, bo jak mówię, w Japonii Epiphone japońskie Epiphony już robił z takimi główkami. No jest to na swój sposób pewnego rodzaju ewenement i dużo ludzi się tym jara, ja również się tym jaram, no bo umówmy się, o ile ta nowa główka Epiphona jeszcze jest w miarę, no to ta stara, którą ja mam w tym swoim G400, no to jest marna główka, nie? Tak sobie wyglądająca. Więc dużo ludzi oczywiście na to czekało. Dobra, słuchajcie, pierwsza próbka, skoro Metallica, no to metalu trochę, metal na tym. Metal będzie na EVH-u i na Englu. EVH, Angle przed Wami i oto właśnie ta gitarka. Jeżeli chodzi o specyfikację, mamy tutaj mahoniowy gryf wklejony w korpus. Jest to specyfikacja zbliżona do tej R9, do standarda 50s takiego bardziej, no bo odnosi się ta gitara do 59 roku. Co prawda, jak sobie widzicie wykresik tego, jak jest pomierzony gryf, to on jest o milimetr cieńszy i jest to na swój sposób nawet trochę wyczuwalne niż w tej R9, która była. Oczywiście nikt w tym filmie nie będzie Wam wmawiał, że ta gitara gra tak jak ta R9, ale rzeczywiście jest to niewątpliwie jeden z najlepszych Epiphonów, jakiego w ogóle w życiu miałem w rękach. Nie wiem, czy oni wybierają do tej serii coś tutaj lepszego i jeżeli wierzymy w drewno i jeżeli uważamy, że jakość, znaczy no jakość to ma wpływ, to w ogóle to nie ma w ogóle żadnego tutaj nawet dyskusji na ten temat nie ma, więc jeżeli wierzymy w to właśnie, że jakość ma wpływ i to jest czynnik, który powoduje, że gitary brzmią lepiej, to najprawdopodobniej jest tak, że te gitary są wybierane, że to drewno może być wybierane w inny sposób, ale tego nie jestem pewien. Jestem pewien tego, że ta gitara gra troszeczkę lepiej niż normalny Epiphone. Co prawda, jak powiedziałem, ma te gibsonowskie, oryginalne przetworniki. Decha jest zrobiona również z mahoniu i jak sobie tutaj tak patrzę, to jest się ciężko dopatrzeć z ilu kawałków. Wygląda na to, że z 2 kawałków, chociaż nie wiem, czy, no nie, tutaj chyba tego łączenia nie ma. Wygląda mi na to, że jest to z 2 kawałków po prostu przez środek łączony korpus, chociaż może tutaj jest też coś takiego, no nie, raczej obstawiam, że to są 2 kawałki drewna, co oczywiście ma jakieś tam znaczenie,
ale czy aż tak duże, to nie wiem. Bardziej bym tu stawiał właśnie na jakość tego mahoniu. Na topie mamy również 2 kawałki klonu, chociaż najprawdopodobniej istnieje też takie prawdopodobieństwo, że to jest 1 kawałek klonu, no bo ten top tutaj taki piękny, wyglądający prześlicznie, ten bookmatchowy z tym AAA, czyli takim gradientem, gdzie tych pasków jest sporo. Mikrofon krawatowy, przełykanie. Gdzie tych krawatów, gdzie tych pasków jest sporo, no tutaj jest to Fornir, czyli na klonowy top, taki prawdziwy, mamy taką cienką warstwę Forniru. Tak jak w Greenie. Dlaczego Xantym założył sobie 4 różne gałki? A dlaczego, nie wiem, Peter Green albo Gary Moore sobie założył 2 różne gałki? No bo tak mógł zrobić, nie? Więc generalnie, no tu zgubiłem się. No mamy tutaj do czynienia z tym, że jest ten klonowy top z tym klonowym Fornirem. To jest mostek, który nie jest identyczny jak w Gibsonie. To jest ABR epifonowski i mamy też aluminiowy strunociąg. Zanim sobie przejdę do tych pick-upów, posłuchajcie tego, jak to się nagrało. W tym momencie będą to nagrania na wtyczkach VST, nie na wzmacniaczu, bo tutaj ważna jest ta środkowa pozycja i w większości nagrań, które usłyszycie w tym odcinku, raczej będziecie słyszeć te skrajne pozycje przetworników, bo mnie się ta środkowa pozycja jakoś tak specjalnie nie podoba, ale to jest wyznacznik Greenie, więc zwróćcie uwagę, co się tutaj dzieje. Ogłoszenia folkpasterskie. Bardzo dziękuję za każdą łapkę w górę, bardzo dziękuję za każdą subskrypcję i bardzo dziękuję za każdy miły komentarz. Dziękuję wszystkim tym, dzięki którym ten kanał się rozwija i dzięki którym ten kanał idzie do przodu, czyli moim wspaniałym patronom. Lista patronów jak zwykle na końcu odcinka, link do Patronite'a w opisie odcinka, link do metody jednorazowej w opisie odcinka lub po prostu prosta sytuacja, guzik wesprzyj, komentarz ze wsparciem na YouTubie. Mega wielki props. Jak wiecie, co miesiąc jest zabawa patronite'owa, w której do wygrania są różne ciekawe rzeczy. W tym miesiącu do zgarnięcia jest taka oto gitarka. Całkiem przyjemny, całkiem fajny Stratocasterowaty, który po prostu wyląduje u jednego z patronów. Sprawdzajcie opisy odcinka, zawsze jakieś fajne zniżki, sprawdzajcie opisy odcinka, zawsze jakieś fajne promki, zawsze można coś urwać i zawsze można zaoszczędzić. Staram się dla Was jak mogę, ażeby tego było jak najwięcej. Kiedy rozmawiam z jakimiś sponsorami, po prostu firmami dystrybucyjnymi, zawsze o Was myślę i zawsze chcę, żeby coś dali również dla Was. Zajrzyjcie na mojego Elixa, jak wiecie, wyprzedaję trochę sprzętu, można go kupić w całkiem niezłych cenach, w całkiem niezłym stanie, zawsze można się dogadać, sprawdźcie, co ja tam ciekawego mam. Zapraszam oczywiście również do serwisu Gitarowa Mgła w Łodzi, dopieszczamy instrumenty, można przysłać instrument, można przywieźć instrument, wycena prac, wycena stanu, obejrzenie gitary, konsultacja na temat gitary jest u nas darmowa. Zapraszamy bardzo serdecznie. Ruszyła również wysyłka corocznych fantów dla patronów, dziękczynnych kostek, dziękczynnych limitowanych koszulek i wlepek. Spodziewajcie się, moi wspaniali patroni, paczuszki, która do Was przyjdzie pocztą bądź małego listu.
Do końca października myślę, że powinno udać się wysłać już wszystko, a już wysłałem wszystkie zaległe nagrody, tak jak obiecywałem. Dziękuję za to, że jesteście naprawdę niesamowici. Dlaczego to jest wyznacznik Greeny i dlaczego tutaj też tak jest? No, wprawne oczy zauważą i dlatego tutaj pozdrowiłem właśnie Pawełka, że tutaj jest odwrócony przetwornik do góry nogami. Po raz pierwszy usłyszałem o tym, czytając chyba wywiad z Robertem Brylewskim, bo mi się wydaje, że Robert Brylewski zastosował sobie ten sam patent w swoim Ibanezie Artistie i że też sobie tak odwrócił ten pick-up, żeby uzyskać takie brzmienie, które jest no nie w fazie, czyli tutaj jest przeciwfaza tak zwana. Co prawda, w tych pick-upach powinno być tak, że ten magnes jest odwrócony, czyli samo odwrócenie przetwornika nie do końca to daje, że jest to... No ja tak to zrozumiałem z tych wszystkich opisów. Te opisy są po angielsku, zresztą nie czytałem żadnych po polsku, czytałem to po angielsku i zrozumiałem to tak, że ktoś się pomylił przy takim Greeny i to był jedyny egzemplarz, który w ten sposób wyszedł, czyli to nie był żaden mod, który sobie zrobił Peter Green albo Gary Moore, tylko po prostu przez przypadek w fabryce komuś tak wyszło, że ten pick-up tam w środku miał odwrócony magnes w ogóle i po prostu przez to, że te magnesy się tutaj tak jakby ze sobą nie przyciągały, tylko się odpychały, powstała przeciwfaza w tym brzmieniu i to brzmienie jest takie bardzo charakterystyczne dla tej gitary, jest niepowtarzalne na tym brzmieniu środkowym. To oczywiście kupując taką gitarę no, mamy na uwadze, wiemy co kupujemy. Bardzo dużo ludzi uwielbia na czystych barwach bądź na lekko przesterowanych barwach grać na dwóch przetwornikach, no to tutaj tej barwy nie będzie. Natomiast jeżeli sobie przełączymy to na neckowy bądź na gryfowy przetwornik w tej gitarze, mamy tu do czynienia z absolutnie zajebiście brzmiącymi przetwornikami. Są to przetworniki, które są oparte o puffy, czyli no nie mają jakiegoś, wiecie, wielkiego outputu, ale potrafią być bardzo dynamiczne, potrafią rozpędzić wzmacniacz, grają zarówno metalowe klimaty, jak i klimaty lekkie i to, jak gramy na nich, ma bardzo, bardzo duży wpływ. Są to gibsonowskie pick-upy, które nazywają się Greeny Bucker. Przypomniało mi to brzmienie tą R-kę, tam też była ta dynamika, przypomniało mi to brzmienie mojego standarda, tam też jest ta dynamika, no i generalnie one mają taki twangowy, o ile można to tak nazwać, no bo twang się raczej odnosi do Telecastera, ale no mają ten taki charakter właśnie tego puffa, który wcale nie jest w żaden sposób jakoś tam też ciepły, jest raczej taki, no ma tej górki, trochę gra to całkiem nieźle. Drop D, La Boga i Mesa Boogie Mark V przed Wami.
Gitara różni się od Gibsona dwoma małymi szczegółami, jeżeli chodzi o konstrukcję. To są dwa takie szczegóły, na które trzeba zwrócić uwagę. No tych szczegółów pewnie jak się będziemy przyglądać, to jest więcej, no bo to nigdy nie jest tak, że Epifony są idealnie 1 do 1 robione tak jak Gibson. Właściwie są 3 rzeczy. Cała ta linia tych instrumentów jest bardziej matowa niż Gibsony, jest wykończona w takim satynowym raczej kolorze, w takim satynowym wykończeniu tego lakieru, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Tutaj widać, że to jest jakaś cienka warstwa, nie sądzę, żeby to było lakier nitro, natomiast jest tutaj cienka warstwa i jest to takie satynowe, czyli tu nie ma grubej warstwy lakieru i zarówno ten, jak i ta 59, która sobie tutaj stoi, są dokładnie identyczne. Co prawda custom już jest zrobiony na customa, więc tutaj no nie zrobili customa, który jest matowy, bo wyszłoby im, nie wiem, jakieś studio. Natomiast tutaj jest ta satynka i to odróżnia te instrumenty od takich Gibsonów też na pierwszy rzut oka. No oczywiście tutaj jest napis Epiphone, a nie Gibson. Pewnie też chcieli, właściwie są 4 te rzeczy, pewnie też chcieli to po prostu się tak odróżnić, żeby nie było to, no nie wiem, żeby ludzie sobie to Gibson nie pisali, bo pewnie parę osób miałoby zakusy, więc też jest na przykład, jeżeli sobie zwrócicie uwagę na dzwonek, dzwonek jest tutaj no taki na 3 śrubkach, a nie na 2 śrubkach jak w Gibsonie, co jest dla Gibsona charakterystyczne, więc też sobie tym chcieli to odmienić tak jakby. No i na progach nie ma oczywiście, na boczkach nie ma tych takich plastikowych nakładek, tylko progi idą normalnie do samego końca. Co prawda są oczywiście niperowane i mają ucięte te końcówki, więc czasami może się wydawać, że gdzieś tam wychodzą, ale one tak naprawdę tutaj nigdzie nie wychodzą, nigdzie nic nie ranią. Zresztą możemy sobie zrobić nasz teścik pończoszki. Teścik pończoszki, czekajcie, tutaj jest, o ta pończocha to jest od razu podarta, to chyba się nie nadaje, to już chyba jakiś Skyway musiał być testowany, no dobra, to ta się nie nadaje. Jedziemy sobie tutaj z inną pończoszką. Dobra, ta jest czyściutka, ciachu, proszę bardzo, czyściuteńka jak trzeba. No od góry trochę haczy, ale to nie jest też tak, że jak się ręką przejeżdża, to haczy. Więc tutaj się pojawiło troszeczkę takiego meszku od góry. Natomiast mówię, jak się ręką przejeżdża, to tego nie czuć. Może tutaj tak troszeczkę do opartego, jak już gdzieś tam przyciśniemy, no ale ten dół, gdzie jest to bardzo, bardzo ważne, przecierając ręką, nic nie czuć i bardzo już mocno w tym momencie też docisnę, to już jest takie mega, mega mocne, no to w ogóle się żadne zadziorki jakoś tak specjalnie nie robią. To jest zadziorek z tamtego raczej, więc no, rwą się trochę te pończochy. Nie wiem, może za długo leżą, kurczę. No nie, no słuchajcie, tutaj jest, no tak, jak już wiecie, jak już tam gdzieś jak tak przejadę, no to wiadomo, ale to już jest ekstremum, więc całkiem nieźle wykończone progi, zresztą sobie je oglądacie, pamiętajcie, że są 10-krotne zbliżenia, więc to też nie tak. I jeden jeszcze jest szczegół, to z Robertem, jak z Vibe'em gadaliśmy, się zastanawialiśmy, czy wszystkie tak były. Wszystkie Gibsony mają tak, że główka jest no, grubości mniej więcej gryfu i są doklejone 2 takie listewki z boku. W tym Epiphonie tego nie ma. W tym Epiphonie główka jest, gryf jest z całości, to jest bardzo ważne, czyli tutaj nie ma żadnego łączenia, dobrze mówię, tutaj żadnego łączenia nigdzie nie widzę. No nie, no wydaje mi się, że nie ma tutaj żadnego łączenia. Natomiast chodzi mi o to, że z szerszego kawałka tego drewna robią też po prostu tą główkę, czyli nie doklejają tych 2 listewek, tak jak jest to w Gibsonach. Co to teraz będzie za próbka? Hiwatt. Hiwatt przed Wami. Też ładnie zagrało na tym Hiwatcie.
Podsumowując, mamy do czynienia z bardzo fajną gitarą, która oczywiście no, nie jest tania. Te wersje są troszeczkę tańsze bez tej sygnatury, zawsze się płaci trochę za sygnaturę, ale myślę, że jeżeli no, nie stać nas na gibola, chcemy kupić instrument nowy i chcielibyśmy mieć po prostu Les Paula, który no, nie jest jakoś tam robiony z wielkimi kompromisami i z wielkimi odskoczniami. Nie chcemy już sobie tej gitary rasować, tylko chcemy mieć naprawdę gibsonowskie pick-upy i całkiem przyjemny instrument, no to warto się zastanowić nad tymi nowymi Epifonami z dużymi główkami. Tak samo jak warto się zastanowić nad Epifonami tymi tańszymi, które mają te probakery, które są całkiem niezłe i które ja bardzo ostatnimi czasy też propsuję, bo jako fanboy Epifona no uważam, że są to spoko gitary i nawet pokusił mi się o stwierdzenie, że w ogóle ta ostatnia produkcja jest taka najlepsza. Oczywiście taka gitara natychmiast do serwisu, natychmiast wymiana strun, natychmiast konserwacja tej podstrunnicy, bo ona jest taka, że tej konserwacji tutaj by no nie trzeba nawet w niej szczędzić. Też to wszystko nabierze fajnie kolorku, też to wszystko się zupełnie inaczej też poukłada. Tu mi się jakiś sznurek zaczepił, kurczę, od tej chyba pończoszki. Też się to inaczej nam poukłada, więc w sensie kolorystycznym tutaj jakieś, jak widzimy, jakieś takie, nie wiem, ciemniejsze rzeczy, to wszystko się fajnie wyrówna, warto to zrobić. Oczywiście, jeżeli umiecie, to możecie sobie zrobić to sami, ale wspierajcie lokalne serwisy gitarowe. Nie musi to być serwis Gitarowa Mgła w Łodzi, może to być jakikolwiek inny serwis w waszym lokalnym otoczeniu. Pozdrawiam wszystkich serwisantów z całej Polski. Robicie dobrą robotę i róbcie ludziom dobrze. Fajna gitara i rzeczywiście to gra konkretnie. Gry w chunky no, spodobała mi się, więc propsuję ją, bo mi się bardzo dobrze na niej grało. Wiecie, no po tej R9 to tak tam naprawdę było wybitnie, więc po tej R9 tak trzeba się zawsze zastanowić, nie? Czy do tego pułapu to oceniać. Oceniam tą gitarę w kategorii gitar do 7000 zł. I jest to bardzo dobry instrument, który nie wymaga właściwie żadnego podrasowywania, nie wymaga niczego, żeby już się nie móc tutaj bardziej do niego przyczepić. Oczywiście można sobie kupić za 8000 zł bądź 9 używanego standarda. Chyba nowy standard kosztuje w tym momencie okolicy 12-13 i też można dołożyć, wziąć to na raty. Ale jeżeli lubimy Epifona i chcemy mieć Greenie kosztuje okolicy 15 000 zł, to za tą połowę ceny mamy tutaj całkiem nieźle grający instrument. Ostatnie próbki to już jest deska, ostatnia próbka to jeszcze jest takie nagranie, no, że tam nawet jakieś takie, wiecie, że jest podkład zagrany i jakieś takie melodyjka jest zagrana, coś tam w pewnym momencie tak ze 2 razy to tak się tam nie byłem zadowolony z siebie, co tam zagrałem, ale brzmieniowo się zgadza. Dziękuję wszystkim za uwagę, trzymajcie się, dobranoc.
miejscówka samochodowa. Takim jeździłem kiedyś w Need for Speedzie Porsche 24 lata temu. 914 to jest chyba, widać, że USA, bo miles per hour jest. To nie jest najpiękniejsze Porsche w życiu.